Cześć, mam na imię Kaja. Kiedy kilka lat temu zaczynałam kręcić filmy, mieszkałam w Stambule, mieście moich marzeń. Dzisiaj zabieramy Was tam znów, by pokazać Wam, jak to jest żyć w wielomilionowej metropolii. Stambuł był pierwszym miejscem, które mnie aż tak zachwyciło. Znacie pewnie to uczucie, niekoniecznie ze Stambułu. Przyjeżdżacie gdzieś i czujecie, że to wasze miejsce na ziemi, że chcecie tu zamieszkać. Zachwyca was wszystko: dźwięki, widoki, smaki. Patrzycie na kawiarnie, w których ludzie w środku polskiej jesieni siedzą w lekkich ciuchach. Jest zupełnie inaczej niż wszystko, co widzicie na co dzień, i to dodaje magii temu miejscu. Perspektywa zmienia się, gdy w takim miejscu faktycznie się zamieszka. To miasto, które żyje 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. Tętni samochodami, ludźmi, zwierzętami. Jest jak ul albo jak mrowisko. Jeden wielki, pulsujący organizm. Oficjalnie żyje tu ponad 15 milionów ludzi. Realnie, nieformalnie, nawet 25 milionów. I jesteś w nim ty, pośród 25 milionów innych żyć. Stoisz obok pana wędkarza, którego nawet nie widzisz, który codziennie łowi ryby na moście, pod którym codziennie przepływają setki łodzi i promów, obok którego przejeżdża kilka tysięcy samochodów, przelatują tysiące ptaków. Stambuł to jedyne miasto na świecie, które znajduje się na 2 kontynentach. Tam po drugiej stronie jest już Azja. Stambuł to jest trochę stan umysłu. I zawsze uważałam, że gdyby był na przykład w Stanach Zjednoczonych, miałby taki sam kultowy status jak na przykład Nowy Jork. Miasto, w którym wszystko może się zdarzyć, miasto, które nigdy nie śpi, w którym pełno jest ukrytych zakamarków i skarbów z ludźmi, którzy żyją określonym lifestylem. Można by pomyśleć, o co tyle krzyku, życie w dużym mieście albo się lubi, albo nie. Ale nie. Życie w mieście o takich rozmiarach to jest coś zupełnie innego. To nie jest po prostu duże miasto. W Polsce nie mamy ani jednego takiego miejsca, które moglibyśmy porównać jakkolwiek, aby wczuć się w ten klimat, bo największe polskie miasto, Warszawa na przykład, biorąc pod uwagę populację, jest tylko 10 razy mniejsza niż Stambuł. I ja tak bardzo nie wiem, jak ja mam opisowo opowiedzieć wam o tym, tak żebyście to poczuli, jak tutaj jest. Kilka dni temu spotkaliśmy się z moją koleżanką, która przyjechała do nas z nie aż tak odległej dzielnicy do, powiedzmy, centrum miasta. I zapytaliśmy ją, jak długo do nas jechała. Odpowiedziała: nie tak długo, 1,5 godziny. 1,5 godziny to tutaj jest taki standardzik od wyjścia z domu. Nikogo nie dziwi tutaj taka odległość. I też można by pomyśleć, wielkie mi rzeczy, po prostu długi dojazd, bierze się książkę i jest miło i jakoś to leci. Ale kiedy się tym żyje i nie jest się na wakacjach i to wypełnia naszą codzienność, okazuje się, że długie dojazdy i komfort tych dojazdów tak strasznie wpływa na komfort naszego życia i w zasadzie wszystkiego, jeśli się chce mieć jakieś życie poza pracą. Ja mieszkałam w Beylikduzu. To jest taka dzielnica, która jest dość oddalona od centrum. Jest bardzo nowoczesna, czuję się tam jak w mieście, mimo tego, że to jest daleko od miasta, to i tak są gigantyczne wieżowce mieszkalne. Więc nie ma się poczucia bycia na przedmieściach na przykład. 2 godziny zajmowało mi dotarcie do centrum metrobusem, jadąc jak śledź na stojąco. Kiedy zmęczona dojeżdżałam na miejsce, miałam bardzo często taką refleksję, że żałuję w ogóle, że wyszłam z domu. Kiedy wracałam późnym wieczorem, szłam od razu spać, następnego dnia byłam jeszcze bardziej zmęczona. I w pewnym momencie doszłam do wniosku, że dobra, nie będę się z nikim spotykać w tygodniu. Wielu ludzi tak żyje, wielu ludzi ciężko pracuje w tygodniu i życie towarzyskie zostawia sobie na przykład na weekend. Przychodzi weekend i chcecie ze znajomymi wyjechać za miasto, na przykład do lasu, aby się trochę otrząsnąć z tego wielkomiejskiego życia. Okazuje się, że bardzo wielu Stambułczyków ma dokładnie ten sam pomysł i wylotówki bardzo często, częściej niż rzadziej, są tak strasznie zakorkowane, że stoi się w korkach 3,
4, czasem 5 godzin. Ja miałam takie wrażenie, że to miasto po prostu mnie trzyma i nie chce mnie wypuścić. I bardzo sprzyja temu, aby zostać w domu, aby nie korzystać z tych wszystkich super atrakcji, które oferuje, które zachwyciły mnie na samym początku, tylko po prostu, aby spotykać się w domu, aby ze znajomymi spędzać czas w domu. W ogóle całkiem normalnym jest to, że kiedy znajomi przyjeżdżają do Was na przykład w piątek wieczorem, aby spędzić z Wami czas, w piątek nie wychodzą, tylko wychodzą na przykład w niedzielę wieczorem, bo zwyczajnie dojazdy zabierają tak dużo czasu, że po prostu się nie opłaca. Rozmowa taksówkarza przez telefon. Rzecz całkowicie normalna. Nikt z domu w Stambule nie rusza się bez sprawdzenia apki z korkami. I jeśli jest taka sytuacja jak tutaj, czyli korki wszędzie, najczęściej popołudniem i wieczorem, to zazwyczaj ludzie czekają jeszcze godzinę czy dwie w miejscu, w którym są, bo wiedzą, że nie ma sensu wychodzić z domu, bo utkną. Korki. Gigantyczny problem Stambułu. Przepisy przepisami, ale to, kto ma pierwszeństwo na drodze, określa najczęściej rozmiar samochodu lub ewentualnie zimna krew w momencie, kiedy się wpychamy przed inny samochód. Człowiek jest na samym końcu listy tego, kto powinien być pierwszy na drodze. Dlatego mówię, że przejście przez ulicę to czasami walka o przetrwanie. Korki bywają tutaj tak gigantyczne, że tam, gdzie jest korek, zawsze wyrasta infrastruktura handlowa. Możecie kupić od sprzedawców ulicznych chleb, wodę, banany, ładowarkę do telefonu, naładowane powerbanki, kwiaty, gdybyście akurat jechali na randkę i martwilibyście się, że wasza partnerka będzie zła, że się spóźniacie. Z jednej strony korek nie jest spoko, ale dobrze wiedzieć, że nie umrze się w nim z głodu. Nigdy nie prowadziłam samochodu w Stambule. Nigdy nie miałam odwagi. Co nie znaczy, że używanie transportu publicznego jest tutaj dużo lepszym rozwiązaniem. Chciałabym powiedzieć, że miejscowi ułatwiają sobie życie i panuje wysoka kultura osobista w środkach komunikacji publicznej, ale niestety nie mogę tego powiedzieć. Tym bardziej przypomina walkę o przetrwanie. To, że jeśli się nie stoi pół metra albo mniej od drzwi, ktoś przed was wejdzie i wetnie się w kolejkę. Wszyscy się pchają, żeby wejść. Jest walka o miejsca siedzące. Wtedy możecie poczuć, właśnie w autobusie, że jesteście w miejskiej dżungli. Psuje to humor bycie w takim autobusie i autobus pełen ludzi z popsutym humorem nie jest najprzyjemniejszym miejscem do bycia. Ale jest czynnik łagodzący. Każda szanująca się firma czy szkoła ma swój własny transport dla pracowników i uczniów. Takie małe busiki, które jeżdżą po określonej trasie, zazwyczaj w kilku różnych kierunkach i zbierają uczniów i pracowników tak, aby mogli łatwiej dojechać do swojego miejsca pracy czy do szkoły. Mam wrażenie i myślę, że można to porównać, że obecność w firmie takiego transportu jest tak jak w Polsce to, czy w tej firmie dostanie się służbowy laptop, telefon czy kartę multisport. Zagrożeń w dużych miastach jest wiele, ale jest jeden rodzaj zagrożenia, z którym nic nie można zrobić, przed którym nie można się w żaden sposób uchronić. Kilka lat temu pod Stambułem miało miejsce bardzo silne trzęsienie ziemi. Zawalały się całe budynki, ginęły całe rodziny, bardzo wielu ludzi straciło wtedy życie. Znajomi, którzy go doświadczyli, opowiadali mi, że tak bardzo bali się spać we własnych domach, że z całą rodziną wyjeżdżali za miasto i spali w namiotach przez miesiąc. Stambuł leży w takim miejscu, w którym takie trzęsienie ziemi może się wydarzyć w każdej chwili. Ja kiedy tutaj mieszkałam, czułam raz wstrząsy, na szczęście lekkie. Ale podobno takie trzęsienie ziemi gigantyczne w tym miejscu jest nieuniknione i kilka lat temu japońscy naukowcy zrobili tutaj odpowiednie pomiary i badania i ocenili, że duże trzęsienie ziemi czeka Stambuł za 10 lat. I to 10 lat było 7 lat temu. Choć wszystkie nowe budynki muszą być budowane według bardzo surowych norm budowlanych, to jest Stambuł, historyczne miasto. Tu jest masa starych budowli. Najstarsze sięgają początków naszej ery. Nowe przeplata się ze starym lub dosłownie wyrasta na nim.
Strach przed trzęsieniem ziemi nie jest nieuzasadnioną histerią. To może się wydarzyć w każdej chwili. I wszyscy tu o tym wiedzą. Jest to zawsze z tyłu głowy, gdy się tu mieszka. Ale miejmy nadzieję, że naukowcy pomylili się o jakieś setki lat. I wróćmy znów po prostu do rozmiarów. 8 godzin. Tyle statystycznie spędza w korkach tygodniowo mieszkaniec Warszawy. W Stambule będzie to dużo więcej. Nie wiem, jak dla was ważny jest upływający czas, jak go mierzycie, ale to były dla mnie zawsze zmarnowane godziny mojego życia. Ja lubię, gdy dużo się dzieje, ale Stambuł mnie przerósł. Miłe dźwięki zamieniły się w ciągły hałas. Choć lubię ludzi, zaczynałam mieć wszystkich dość. Choć lubię żyć aktywnie, przestawałam mieć na to siłę. Choć lubię, gdy dużo się dzieje, za dużo bodźców zamienia się po prostu w stres. Za dużo wszystkiego sprawia, że przestajesz lubić wszystko to, co przecież lubisz. Więc czy wciąż czujesz się jak ty? Cieszę się, że tam mieszkałam, bo była to lekcja. Że czasem okazuje się, że wcale nie chcemy tego, o czym tak długo marzyliśmy. Stambuł wydawał się inny w mojej własnej głowie. Nieważne, co myślimy, dopóki tego nie sprawdzimy na sobie, dla siebie, z innej perspektywy, naszej, bo wszyscy jesteśmy różni i lubimy różne rzeczy, nie wiemy niczego, więc nie sugerujcie się mną. To wciąż moje ulubione miasto. Choć go nie znoszę. Przyjechaliśmy do Stambułu po to, aby zrobić ten film. We współpracy z marką LG, która dała nam do testów telefon do zadań specjalnych LG G8X Think. Telefon z 2 ekranami, stworzony do wielozadaniowości, aby na jednym na przykład otworzyć sobie mapę, a na drugim sprawdzać to miejsce, którego szukamy. Przykładowo. Korzystaliśmy z niego przez cały czas, ale zrobienie tego filmu okazało się dużo trudniejsze niż myśleliśmy. Ja pamiętam, że Stambuł taki jest, ale jednak pamiętać, a przeżyć to po raz kolejny, to jest takie zderzenie z rzeczywistością. Dojazdy zajmowały nam strasznie dużo czasu. Nakręcenie zostawało tego czasu niewiele. Lokacje, w których byliśmy, były w remoncie. No ale co? Chcieliśmy pokazać wam Stambuł z innej perspektywy, jako takie miasto, które potrafi przebodźcować. I takie ono właśnie jest. Mamy nadzieję, że film się wam podobał. I pozdrawiamy wszystkich, którzy oglądają Globstory od czasów Halo Turcja.